Cześć kochani, witajcie na siedlisku Marcinówka. Jak widzicie, witam Was tutaj z naszego lasu, a dokładniej z miejsca przy naszych kompostownikach. Dlaczego tutaj? No, jako już wiosna już jest coraz bardziej zaawansowana, już coraz bliżej do jej pełnego rozkwitu, no to czas zająć się też prawdziwym złotem ogrodników, a więc kompostem. To będzie pierwsze przerzucanie kompostu w tym roku. Mam nadzieję, że coś to ono pomoże, że przyspieszy ten proces przekształcania materii organicznej w tę żyzną, czarną glebę, która tak dobrze służy naszym owocom. Na pewno nie zaszkodzi. Nie wiem, czy nie jest jeszcze za wcześnie. No, temperatury są takie, jakie są. Nie jest jeszcze najcieplej. Nie do końca wiadomo, kiedy ta pełna wiosna przyjdzie, ale no, tak jak wspomniałem, na pewno to nie zaszkodzi. Raczej pomoże, może sprawi, że ta temperatura wewnątrz będzie się większa wytwarzała, że trochę się ten kompost natleni, na pewno go podlejemy też, chociaż jest w miarę wilgotny, będzie na pewno bardzo dobrze. Tak jak możecie za mną zauważyć, już część pracy wykonałem, opróżniłem jeden z pojemników moich, zrobionych przeze mnie. Jeśli chcecie zobaczyć, jakie tworzyłem, to kliknijcie tutaj. 2 filmy o tym nagraliśmy, najpierw o pierwszym, później o drugim. W każdym razie jedną z tych komór już zdążyłem opróżnić. Część wrzuciłem sobie na taczkę, część wrzuciłem obok, bo mi się na taczkę nie zmieściło. Teraz będę brał ten kompost z drugiej komory, przerzucał do pierwszej, a to, co mam na taczce i obok taczki, wrzucę z powrotem do tej opróżnionej. No i tak to będzie wyglądać. Zobaczcie, jak mi pójdzie. Jak widzicie, w międzyczasie podlewam, żeby oczywiście ten kompościk miał odpowiednią wilgotność, żeby nam tutaj nie przysychał. On w większości jest całkiem wilgotny, ale są takie miejsca, w których no rzeczywiście tej wody tutaj mu się przyda. Już połowa tego pojemnika za mną, tego pierwszego kompostownika. Także jak widzicie, nie jest to jakaś strasznie ciężka robota. No nie jest też najlżejsza, trochę się trzeba widłami namachać. No ale jest też niezwykle potrzebna. Jak się chce mieć własny kompost, no to trochę trzeba się namachać. No tak patrzę, że trochę przerobiony jest, ale do dobrego kompostu to jeszcze droga daleka. No, pewnie jak zauważyliście, wyciągam takie rośliny intensywnie zielone. To jest trzmielina, którą przesadzaliśmy od mojej mamy. Przesadzaliśmy ją na jesieni, no i tam posadziliśmy ją gdzie chcieliśmy. A to, co już zostało, jakieś takie niedobitki, pojedyncze witki, bez korzeni w zasadzie, no to powrzucaliśmy na kompost. No i co się stało? Proszę bardzo. Ukorzeniły się w kompoście, będąc w ogóle w środku tego kompostu, nawet nie na górze, bez dostępu do światła. Pięknie zielone żyło sobie. Niesamowita roślina. No to je wyciągam, bo raczej zamiast przerabiać się na kompost, to będzie mi tutaj żyło i rosło. Zamiast kompostu, kompostownika, będzie trzmielinarium jakieś. Jak jest wola życia w roślinie, to nic jej nie zabije. Ciekawe, to jest właśnie ten lepiej przerobiony już. Trochę bardziej zaawansowany niż ten, który pierwotnie był w tym dużym kompostowniku. Teraz nastąpi wymiana międzykubełkowa. No i zobaczymy, jak będzie szło dalej. No i wybrany jeden. A teraz zaczynamy
z drugim. Wjeżdża tutaj jako pierwsza. O. No i dobra, taczka już. Ten, jak widzicie, jest dużo mniej przerobiony, jeszcze ma sporo takich zielonych elementów, niestety. To są tak jakby części tu i ja wiem, że one się wolniej rozkładają. Dużo ludzi mówi, żeby ich w ogóle nie wrzucać na kompost, że trujące i tak dalej. No nie jest to do końca prawda, bo to się wszystko rozkłada na ziemię. Nie ma takiego problemu później. Tyle tylko, że to właśnie dłużej to trwa, no. Jak ktoś przelewia tak szybciutko, no to nie ma na to czasu, nie? My też byśmy chcieli szybciutko, ale no jest jak jest. Mam na razie 2 takie kompostowniki. Myślę, że może w tym sezonie uda mi się założyć 3 i zobaczymy, jak to będzie szło. Jak już będą 3, no to zawsze to więcej, nie? Taki jeden będzie na wolniejszy rozkład, drugi będzie na szybszy. Zobaczymy, no. Planów jest sporo, a później wychodzi co wychodzi, no. Nie zawsze to sobie się chciało. No dobra, podlejemy go teraz. Ok, jedziemy dalej. No i dobra. Zamykamy. No i pięknie. Zamknięte. I teraz tylko podać. 2 koneweczki. Jedna tu. I gotowe. To już można zabrać. Kompost przerzucony, podlany. Ja jestem zadowolony i mam nadzieję, że tak jak Wam wspominałem, będzie sobie teraz pracował, żeby jak najbardziej nam się przysłużyć wtedy, kiedy jest najpotrzebniejszy. A my tymczasem może sprawdźmy, co tam u Oli. Jak widzicie, dużo czasu przeznaczamy na to, żeby przygotować nasz ogród na wiosnę i na lato. Przekopujemy ziemię, pozbywamy się już chwastów pierwszych, jakiejś trawicy, przygotowujemy podłoże pod grządki, pod nowe nasadzenia, pod uprawę warzyw. No, po prostu chcemy w tym roku nadgonić trochę z ogrodem i zacząć realizować swoje takie właśnie ogrodnicze marzenia i spełniać się w tym, mam nadzieję oczywiście. Nie wiem, czy wiecie, ale wypuściliśmy też takie bonusowe filmy z zakładaniem naszej rozsady i z sianiem pierwszych naszych warzyw. Są one na naszym kanale. Jeśli jeszcze ich nie obejrzeliście, to zapraszamy. Tutaj wyświetli się playlista, więc będziecie mogli spokojnie obejrzeć te odcinki. Bardzo Was też prosimy, jeśli macie chwilę, to obejrzyjcie i skomentujcie, co Wy o tym myślicie. Te filmiki nam się trochę tak gorzej oglądają, dlatego że zostały wrzucone w takim jakby niestandardowym terminie. Czekamy na Was w niedzielę, a te bonusowe filmiki pojawiały się w środę. Więc jeszcze raz bardzo Was proszę, jeśli możecie, to zerknijcie na te filmiki i dajcie znać w komentarzu, co o nich myślicie. No dobrze, znowu tu będziemy trochę kombinować. Marcin zabiera takie stare drewienka, stare gałązki, które już leżały tutaj właściwie wiele lat i samoistnie, samoczynnie zdążyły się przekompostować. Więc Marcin to zbiera i będziemy to wkładać na naszą taką jakby nową grządkę podniesioną, która znajduje się na ruinach starej jakiejś tam obory. Zdecydowaliśmy się zrobić tam tę grządkę, dlatego że tam rośnie bardzo dużo pokrzywy, a jak wiadomo, pokrzywa jest wspaniałym takim też nawozem dla tych wszystkich roślin. No i poza tym jest to miejsce, które jest osłonięte od wiatru, więc planujemy tam posadzić pomidory i paprykę. No i żeby ta ziemia była lepsza. Po prostu u nas w okolicy nie ma żadnego kompostu, który moglibyśmy kupić. A też nie chcemy, żeby ten kompost jechał wiele kilometrów. Nawet ciężko jest właściwie z ziemią jakąś tam do kupienia. Więc musimy kombinować, żeby jakoś wzbogacić to, co mamy.
tam jeszcze tego zostało? Jest tu. Jak widzieliście przed chwilą, udało nam się wyłożyć całą powierzchnię naszych ruin tymi takimi dziwnymi elementami zdrewniałymi, już przerobionymi, które się kompostowały tutaj samoczynnie przez wiele, wiele lat. W zasadzie nie wiemy przez ile lat. No i one nam posłużą za takie wyłożenie jakby tej grządki podwyższonej w ruinach, omurowanej. Natomiast, jak się okazało, dzięki temu udało nam się osiągnąć 2 pieczenie na jednym ogniu. Tutaj za mną widzicie, mieliśmy właśnie te takie pozostawione gałęzie, leżące, zaśmiecające trochę na ten krajobraz i mocno nas irytujące, nie ma co ukrywać. A dzięki temu, że wykorzystaliśmy je tam, no to tutaj zrobił się jednocześnie porządek. No i możemy teraz decydować, czy chcemy tutaj sadzić dalej wrzosy i mieć taką wrzosową aleję, czy może jednak na przykład rododendrony, albo hortensje, bo jak pamiętacie, ukorzeniliśmy nasze hortensje Annabelle. Filmik możecie zobaczyć tutaj i może te hortensje tutaj powsadzać. No to też byłby ciekawy pomysł. No, musicie nam pomóc w tym wyborze. Piszcie w komentarzach, co wy byście posadzili na takim pięknym wejściu do lasu. Czekamy na wasze odpowiedzi, podpowiedzi, no i być może na jedną z nich się zdecydujemy. Jak widać, Tosia szykuje już tutaj ziemię. Zabiera ziemię z kreta i będzie ją gdzieś przewozić w jakieś inne miejsce. Tosiu, gdzie będziesz przewozić tę ziemię? A, dobrze, do piasku. Czyli Tosia będzie powiększać swoją piaskownicę. Świetny pomysł, Tosiu. Jedną taczkę? W porządku. Tak malutko. Myślę, że wystarczy. Właśnie kontynuujemy tworzenie naszej nowej, zabudowanej grządki podniesionej, którą tworzymy tutaj na ruinach. Widzicie je za mną. Prace dalej postępują. Teraz właśnie zbieramy po prostu ziemię z kretów, które powyłaziły z ziemi. Jest to całkiem naprawdę wartościowa ziemia, a przy okazji i tak, no, te krety i tak trzeba jakby wyrównać. I właśnie będziemy te ziemię zbierać i zwozić powoli tutaj na grządkę. Zobaczymy, ile tego kreta tam wyjdzie, ile ziemi dostarczy nam ten kret. No i potem po prostu będziemy kombinować, co dalej. Kupimy trochę ziemi albo najpewniej dokupimy po prostu w jakimś sklepie ogrodniczym, ponieważ tutaj w naszej okolicy niestety nie ma żadnego takiego dystrybutora ziemi, który mógłby nam to przywieźć. No ale bądźmy dobrej myśli. Mam nadzieję, że tych kretów będzie całkiem dużo. Tam na łące chyba będzie lepiej. Bo ta naprawdę jest takim... Ja nie wiem, dlaczego ona jest takim kamieniem. Jak ty myślisz? Ale kamień, co? O, przetoczymy go trochę. O, tutaj go ustawię na tym fundamencie. Dawaj, dawaj, nałożę się. Podłóż chłopaki. No bliżej podłóż.
No właśnie. Twoja jest dobra dla ciebie, a moja jest dobra dla mnie, tak? Tam. Bo tam jest tyle kwiatów. No. Tu wszędzie jest dużo kretów, co? Zimno ci w paluszkach? Tak? Kryje cię od wiatru. Zimno w Dobra. paluszkach? Tak, tak jest dobrze. Oj, poczekaj. Nie, tam Chodź, się zobaczymy. daje wodę. O te? Tak. Poczekaj. Ta zmarzła? Tak, też. Dawaj, dawaj, wkładaj w paluszki. Dwa. Chodź, ja przyjadę taszku, a ty przejdź, dobra? Tylko wsypię chyba jednego kreta. Trzymaj łopatkę, albo dwa, bo już nie dam rady więcej. Później tego przewieźć. Nie wiem, czy widzicie, a tam daleko, daleko nasz sąsiad rozrzuca rękami nawóz. Nieźle, co? Widzowie, pomyślałam, że pomogę Marcinowi i też trochę popracuję fizycznie. Dawno tego nie robiłam. O kurczę, co to za jakiś kamień? Nie, to zmrażona ziemia. Marcin mówi, nie rozsypuj, tylko nabieraj. No i ma rację, bo będę zbierała. Tosiu, to ciężka praca. A wy strasznie dużo tych kretów tutaj nawieźliście. Tosiu, się strasznie napracowałaś. No nie powiem. Lekka nie jest. Dobra, to już ci podjadę. Kochani widzowie, powiem wam, że to jest jednak bardzo ciężka robota. Ja na przykład po prostu odzwyczaiłam się od takich ciężkich prac, ponieważ, no tak jak pamiętacie, w tamtym sezonie byłam w ciąży, więc musiałam się oszczędzać i nie mogłam wykonywać cięższych prac. Dlatego takie zbieranie kretowisk z łąki oraz wożenie obciążonej w pełni taczki teraz wydaje się trochę faktycznie męczące, ale z drugiej strony taka praca fizyczna naprawdę bardzo dobrze wpływa na człowieka i przy okazji ten cały organizm i mózg się dotlenia, więc jest to naprawdę bardzo fajne. Tak naprawdę każdemu polecam taką pracę. Można faktycznie odświeżyć trochę głowę i rozruszać trochę ciało.
Jak widzicie, kochani, sprzęt pracuje pełną parą. Teraz staram się usunąć te zgromadzone tutaj gałęzie. To są gałęzie z przycinanych drzewek owocowych, część trochę z lasu. No, chcę narobić troszeczkę świeżych zrębek, które przydadzą nam się na ścieżki przy naszych warzywach. A jak widzicie, używam cały czas mojego faworyta. No, sprzęt spisuje się naprawdę bardzo dobrze. A pełną recenzję, obiecaną recenzję już niedługo zobaczycie na naszym kanale. Nagraliśmy ją jeszcze jesienią, ale czekaliśmy z publikacją do czasu, kiedy rozpoczyna się prawdziwy ogrodniczy boom i pewnie wielu z Was zastanawia się, jaką maszynę wybrać, więc my dorzucimy mały kamyczek do ogródka i opiszemy nasze przygody z tym sprzętem. A ja pracuję dalej. Trochę się dziś napracowaliśmy, ale zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Pamiętajcie, widzimy się w każdą niedzielę o godzinie 16 na naszym kanale. Czasami też w środę o 17 wpada jakiś bonusowy super filmik, więc bądźcie na bieżąco. Tu znajdziecie nasz ostatni filmik, który jest naprawdę bardzo ciekawy. Kliknijcie tutaj, zobaczycie, co się działo ostatnim razem u nas. Do zobaczenia, hej!